Zanim wyruszymy na dzisiejszą wyprawę do Varoszy, czyli słynnego cypryjskiego miasta duchów, musicie wiedzieć, że dzień po nagraniu tego odcinka udało mi się skontaktować z byłym mieszkańcem Varoszy, którego brat został zastrzelony przez snajpera na granicy z turecką częścią. Dlatego dzisiejsza wyprawa będzie podzielona fragmentami wywiadu. Could you just please tell our viewers your brother's story? Przejdźmy jednak do historii. Varosza to opuszczona dzielnica Famagusty znajdująca się po tureckiej stronie Cypru. Stanowiła niegdyś najbardziej popularny i ekskluzywny ogromny kurort wakacyjny nazywany Copacabaną Morza Śródziemnego, generując ponad 50% przychodów z turystyki całej wyspy. Hotele i kurorty rosły jak na drożdżach, oferując ponad 10 000 miejsc noclegowych, a Varoszę odwiedzało wiele gwiazd i celebrytów. Wszystko skończyło się nagle w wakacje 1974 roku. To właśnie wtedy Turcja rozpoczęła inwazję na Cypr w odpowiedzi na zamach stanu przeprowadzony przez grecką juntę czarnych pułkowników. W efekcie inwazji wyspa została podzielona na pół. Wytyczono tak zwaną zieloną linię, czyli strefę buforową kontrolowaną przez ONZ, a północna strona wyspy, w tym Famagusta, została przejęta przez Turcję. Ponieważ wysiedlona Varosza znajduje się zaraz przy granicy, stała się idealnym miejscem na wojskowy przyczółek. Szczelnie ogrodzona, kontrolowana przez system kamerii wojskowych, tworzyła hermetyczny bastion. Dopiero kilka lat temu niewielka część Varoszy została otwarta dla cywili. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Varoszy po pierwszej kontroli i na kontroli było dość, tak powiedziałbym, bardzo dziwnie, bo tak, złożyłem sobie aparat przed wejściem, nic nie ukrywałem i tak, pytają się mnie, po co to kręcę? Ja mówię, no jakby, czy kręcę to dla siebie, czy jestem z jakiejś telewizji? Nie jestem z żadnej telewizji. Następnie pytanie, czy mam jakiegoś drona. Przewalili mi cały bagaż. Strasznie dziwna akcja, bo jakby widziałem stąd mnóstwo filmów i nikt nie miał z tym problemu, tak? Przyczepiali mi nawet, słuchajcie, nerkę. Nie wiem kompletnie po co, co bym miał tam ukryć. A na sam koniec się mnie pytają, gdzie pracuję. Więc... no taki wstęp nie był dość przyjemny, ale nie jest źle. Tutaj widzę, że jest, widzicie, jest ten zakaz filmowania, bo to jest była siedziba ONZ. Więc teraz to robimy tak, jak robimy. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wszystko wolno, niby nie wolno. Ciężko powiedzieć. I teraz idąc tam jest najciekawszy fragment. Znaczy najwięcej jakby budynków, natomiast my sobie pójdziemy tu w lewo na tą 2- i 4-kilometrową trasę. Mamy godzinę 11:11. I w ogóle z Varoszą jeszcze jest tak, że można ją sobie zwiedzać tylko w jakimś tam określonych godzinach. Generalnie nie ma ruchu, jak widzicie jeżdżą w sumie albo tylko policja, albo wojsko, to jest cały czas pilnowane. Ewentualnie jacyś z obsługi, bo tu są jakieś tam porobione te knajpki i tak dalej. Na przykład ten budynek tutaj to jest Famagusta Cafe, no bo my jesteśmy jakby w dzielnicy. Jesteśmy jakby w mieście Famagusta, w dzielnicy właśnie Varosza. Tutaj po prostu była kiedyś kawiarnia. Bardzo fajny budynek. Tam też możecie zobaczyć moją żonę, a za nią, bo nie jestem sam, a za nią są panowie na hulajnogach, bo Varoszę można też zwiedzać z hulajnogi albo wypożyczyć rower, ewentualnie Meleksa. Born on the other side, Famagusta. In Famagusta? Alright. So you born on the Famagusta, that was close to the Varosha? Yeah, it's close. No. Famagusta Hospital is in the same area as Varosha. All right. I remember when the Turks they invade, we had to run away from our homes and we moved to Paralimni. Because the Varosha is abandoned places, there is actually nothing right now. So why they are still close to the border? Turks are planning why they've got so many troops there, because I don't think they should be frightened from the Greek Cypriots anymore. I don't think so. Mm-hmm. I think the people, if you just leave them alone, they will find their way to live. They don't need United Nations do something? Or just they only just put the border? I think United Nations, they just keep distances from both sides and trying not to get involved. That's my opinion. Jak to się stało, że Varosza została
no de facto opuszczona. W 1974 roku, w momencie kiedy jakby Grecy zrobili pucz wojskowy i chcieli przejąć władzę, no to Turcja stwierdziła, że żeby ochronić swoich obywateli, wjadą tutaj swoimi wojskami. No i zrobili naloty, desant, 40 000 żołnierzy, zajęli tą część jakby Cypru Północnego i to się utrzymało do dzisiaj, tak? Natomiast Varosha była ogromnym dzielnicą, taką stricte bym powiedział turystyczną. Tutaj naprawdę było ileś tam set hoteli, jakichś kawiarni, kin i tak dalej. Wojsko tutaj wjechało, ale dali tym ludziom czas, aby stąd po prostu uciec. No i tak ci, którzy byli na południu, a chcieli być w tej części tureckiej, poszli na północ, no i na odwrót ci z północy poszli na południe. No i to zostało opuszczone od 1974 roku, no praktycznie do paru lat wstecz, bo otworzyli to no niedawno, w 2021 roku, bo oni tak to otwierali etapami. Jest otwarte tylko 3,5% na chwilę obecną, no jak widzicie są wytyczone trasy. No i co, dochodzimy do pierwszego zakrętu, gdzie macie zakaz, widzicie? Jest wszystko no tak pseudopłotem zrobione. Prawda jest taka, żeby można było przez to przeskoczyć, ale jesteśmy na samym początku naszej wyprawy, więc wolę na razie tego nie robić. Zobaczymy jak będzie później, może gdzieś się jakieś miejsce znajdzie. Jest też tak, że podobno jest bardzo dużo tych, o tu 97 rok, że jest też bardzo dużo takich, że tak powiem, ludzi z przyczajki. I na przykład ci goście, których przed chwilą widzieliście, też tak wyglądali. Że no takie tajniaki bym to nazwał, tak? To co za mną widzicie, te zielone takie płoty, to jest strefa, gdzie mieszkają żołnierze w tych, nie wiem, no chyba opuszczonych, wyremontowanych budynkach. Stał na samym wejściu ochroniarz, powiedział, że, znaczy żołnierz, i powiedział, że nie wolno filmować, nawet do tego stopnia, że kazał mi w ogóle wyłączyć kamery. Zdjąć z głowy i po prostu wyłączyć i cały czas stał za nami i się patrzył. Jesteśmy dokładnie tutaj w tym miejscu, na tym zakręcie. I teraz będziemy na ostatniej prostej, że tak powiem, będziemy szli aleją Kennedy'ego. To też dużo świadczy o tym, w jakim miejscu jesteśmy, w znaczeniu takim, co tutaj kiedyś było, tak? I jakie było zupełnie inne podejście. Michael's Bar. I zobaczcie, że tutaj też są zapiski 67. Natomiast tutaj u góry, jak zobaczycie, nie wiem, czy to jest jakiś izolator, czy to jest coś od jakiejś czujki, żeby tu nie włazić, bo jest takie dość mało przypałowe miejsce. Znaczy przypałowe miejsce jest bardzo, ale tylko w znaczeniu takim, że nie ma jakby tych zakazów, tak? Teraz rowerkiem przejechał ziomuś z napisem Police na plecach, więc jest to patrolowane. A tu mamy jakiś dźwig. Nie wiem dokładnie co to było. No wygląda jak jakaś taka zwyżka. I co najlepsze, że jest to z 1968 roku, 208 ton. Wyobraźcie sobie, jakie to musiało być kiedyś kozackie miejsce, że wszędzie były hotele. Ileś tysięcy, po prostu 20 000 chyba łóżek tutaj było, z tego co kojarzę. I teraz patrzcie, kafe, snack, bar. Dlaczego dużo jest szyldów jeszcze po angielsku? No dlatego, że przecież tutaj Cypr był kolonią brytyjską, więc tutaj głównie, no dzisiaj też tak jest, że przyjeżdżają Brytyjczycy. Idziemy cały czas prosto, tam widzę, że są samochody, ponieważ z tego co kojarzę jest tu chyba jeden hotel, który funkcjonuje i do niego można dojechać właśnie swoim samochodem. Jeżeli oczywiście ma się zarejestrowany, że tak powiem, wjazd. Cyprus, they will leave it? Of course, I think so. I don't think that Turkey was going to invade if it wasn't the troubles with. So if the Greek troops don't want to take the control on the Cyprus in '74, you think the Turkish will not start the invasion? Yes? They wouldn't invade. They wouldn't. They wouldn't invade. Okay, both sides and the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots, they had their fanatics, which they caused the troubles. Okay. But my opinion, if the Greeks wasn't moving against Makarios, I don't think the Turks was going to invade. Okay. They were looking, the Turkish for a reason to get involved. And the Greeks, they gave them the a good reason to invade. Yeah, I understand. Ta brama to jest właśnie drugi wyjazd jakby z tego jedynego hotelu, który tutaj jest. Chociaż z tego co słyszę i co pewnie wy słyszycie, bo tam już jest morze, tam już jest plaża,
jeździ jakiś ciężki sprzęt i wydaje mi się, że robią plażę, po prostu równają, czy przebudowywują i tak dalej. Więc istnieje takie prawdopodobieństwo, że nie wiem, za parę lat to wróci, ale jakby to trzeba po prostu wyburzyć, bo to się nie nadaje do Nie wiem, ja nie jestem jakimś budowlańcem, tak mi się wydaje przynajmniej. Nazwa hotelu, a tutaj ulicy Kennedy'ego. Numer chyba 441. Tutaj natomiast mamy Pub House i ostatni hotel, który jeszcze ma takie metalowe, złote zdobienia. I tutaj, słuchajcie, się kończy ta strefa. Zresztą jak zobaczycie, tam u góry na tym budynku, co wisi taka niebieska flaga. O, tutaj. Prawdopodobnie jest żołnierz, który to obserwuje. I mimo to, że jest jakby tylko taka jedna barierka na końcu, to zgodnie z mapą dalej nie można iść. Znaczy się, jeszcze ten fragment możemy przejść, bo znak z zakazem wejścia jest po prostu tam kawałeczek dalej. Tutaj ktoś w ogóle smażył laczka. A przed chwilą tutaj z tego lewego wyjazdu wyjechał samochód ten ONZ-u i pojechał tam prosto i w prawo. PB 152 jest napisane na tym balkonie. Może to jest jakaś, nie wiem, no bo jakby ta cała Warosza, to ona też się ciągnie do tego pasu granicznego, do tej zielonej linii, tak? Tu zobaczcie, jest zaakcentowane, flagi tureckie wiszą i na wprost jest ten niebieski znak świadczący o tym, że my już tam nie możemy iść. Natomiast tutaj, kurde, jest założona i lampy są i jest jakaś klimatyzacja. Nie wiem, może tutaj rzeczywiście... Wow! Yes! Słuchajcie, jaka akcja. W tej budce tutaj po lewej stronie, w tej, jest pan żołnierz, który wyszedł i ja go kompletnie nie widziałem. I on się pojawił zaraz koło mnie i mówi: przepraszam, ale to jest koniec, tutaj w ogóle już nie można wchodzić. Czyli ta bramka, przez którą przeszliśmy, tam jest koniec przejścia, mimo to, że tu jest jakby jedna blokada, a tam dalej jest kolejna blokada. Nie wiem, no wiecie, Stupido Touristo zadziałało, nagrałem coś, czego nie można, chociaż kawałek. Ale to tylko świadczy o tym, że rzeczywiście są oni tutaj, zobaczcie. On widział mnie, zanim ja zobaczyłem jego. No i dotarliśmy do samego końca tej 2,5-kilometrowej praktycznie trasy. Tam zaraz jest ten żołnierz i tak dalej. Na samym końcu jest taka knajpka, zaraz obok jest baza ONZ, bo teraz sprawdziłem to na telefonie, po prostu mam lepszego zooma cyfrowego. No jest takie rozmazane, ale przynajmniej widać, co to jest. Rzeczywiście u góry jest punkt obserwacyjny i tutaj, słuchajcie, jest plaża i jakby ta plaża ciągnie się przez całą Waroszę. Natomiast co jest najciekawsze, że podobno ten piasek w ogóle przywieźli z Egiptu. Nie wiem, taka jest podobno legenda, ile w tym prawdy, to nie wiem. Natomiast jak będziecie w Waroszy, polecam zajść na sam koniec, napić się tureckiej kawy, bo jest naprawdę spoko. No i jeszcze takie małe podsumowanie tej trasy i jakie ja mam odczucia. No, nie jest to urbex, zgodzę się z wami. Jest to bardziej miejsce bardzo turystyczne. Natomiast wyczaiłem tutaj taki punkcik, gdzie możliwe, że uda mi się wbić zaraz do jednego z hoteli. Zobaczymy, czy się uda. Udam, że będę szedł siku, bo tam są toalety. Tutaj są takie kibelki zrobione. Natomiast mnie interesuje ten budynek za tą przebieralnią. Tu jakieś są też kamery wszędzie poinstalowane. A chodzi mi o ten budynek. A, on jest w ogóle zamknięty. To sobie można tylko tak podejść pod garaże, że tak powiem. No tak, to można podejść najbliżej jak się da. Widzicie, że są zabite okna i drzwi. Tutaj chyba jakieś były garaże. Jeszcze jest po grecku poopisane. Myślałem, że będzie wejście, ale nie. Tu jest w ogóle jakiś składzik. Tam składują te browary FS. No to jest chyba najbliżej jak się da w ogóle. Widzicie, tutaj też jest zasłonięte, tam na wprost jest ta baza. Tutaj wszędzie też są kamery na tych budynkach poinstalowane. A tam prąd w ogóle słychać. Tak, i tędy sobie można normalnie śmigać, że tak powiem. Że zahaczyłem jeszcze o łazienkę, ale widać, że skrupulatnie to wszystko chronią. Idziemy teraz na tą krótszą trasę, ale tą, która jest ładniejsza. Znaczy się ładniejsza. Gdzie jest ten salon Toyoty, który bardzo chcę zobaczyć. I think this is the hardest part, and we just leave 74. We moved to 96 when the anti-Turkish protest started. Could you just please tell our viewers your brother's story?
96. They was demonstrating on the borderline. My brother, he climbed on the pole to pull down the Turkish flag, and they shoot him. They shouldn't do it anyway, to me, or a piece of, okay, it's their flag, but it's just a piece of wood. You don't kill people for, and if he was pulling down, so what? And I just read the history that was 2 snipers, yes? And they shoot 5 times to him? 5 bullets. 5 bullets. Deadly one, it was on the neck. Okay. And after that, the sniper, the killer, wasn't in the jail for No, now. of course not. No. And I found the information. The one who ordered them to shoot, he became a minister after Oh, that. that was what I was trying to find. If I'm not wrong, he died a couple of years ago. And Okay. he lost 3 grandchildren on the earthquake in. He lost 3 of his grandchildren, if I'm not wrong, on the earthquake, last earthquake in Turkey. And that was the border, what was controlled by the United Nations on 96. So can you just explain me why this is happened? Your brother come across to United Nations green line. He passed the green line and go to the Turkish side and then gets shot, or Where they shot him is it's on the border. You go to the ring and you want to pass through. They have I don't know what's the word in English now. It's like a checkpoint where you can pass. It was on the. that was on the Turkish no. checkpoint. Okay. Widzicie? Tam jest kolejny punkt. UN, flaga u góry wisi, numer 149. Tutaj jak zobaczycie jest Dental Clinic, czyli klinika dentystyczna tutaj była. Bacaccio. Bo jakby ta strefa, do której teraz wchodzimy tutaj, jest bardziej taka przemysłowa, bym to nazwał, taka nie przemysłowa, bardziej sklepowa, o w ten sposób może bym powiedział. Zobaczcie, tutaj w środku był jakiś sklep. Rolety teraz są już zamknięte, no nigdy nie zostaną otwarte. Chociaż kto wie, jakie to było głębokie. I dalej mamy kolejne jakieś studia. Tam jest Tomis? Nie. Christie's Studio. Studio Krystyny. Nie wiem co to było. Może We Proceed All Makes of the Color Films. Czyli to był, tu wywoływano zdjęcia. Taki fotograf, że tak powiem. I tutaj zobaczcie, jest napis, że jest czynne 24 godziny na dobę. Dancing Nightly. Czyli były jakieś takie dancingi nocne, że tak powiem. I zobaczcie, tam jest Perequet. Czyli tutaj jest napis. Nie mam takiego dużego zooma w tej kamerze, ale tam jest ten nightclub, czyli klub nocny. Tutaj znowuż jakaś restauracyjka. No ta strona jest o wiele ciekawsza, ale dobrze, że zaczęliśmy od tamtej strony, ponieważ coraz więcej turystów tutaj przybywa. No, mamy godzinę 13. Cypryjski bank. Natomiast co mnie najbardziej interesuje, zaśmierdziało tutaj gównem, to jest ta skrzynka na listy, która jest, słuchajcie, wzorowana na skrzynkach brytyjskich, bo Brytyjczycy tutaj rzeczywiście mieli swoją kolonię i stacjonowali. I co jest najlepsze, że na całym Cyprze po stronie greckiej są dalej takie skrzynki. Natomiast tutaj mieliśmy kolejną aleję, jak się przypatrzycie. Tam jest jakaś Titus, zegarmistrz Tytus. I tutaj też były jakieś rzeczywiście usługi. No a tutaj bank. Fajnie wygląda. W ogóle zeszła ta kolor i się wyłonił styropian spod spodu. Najśmieszniejsze natomiast jest to, że ta ulica, po której idziemy, nazywa się Aleją Demokracji. W środku jest reklama cypryjskich linii lotniczych. Widzicie? Latali do Ankary, Bejrutu, Kairu, Istambułu, Rodos, Tel Awiw. Wiadomo. Ateny, Rzym, Londyn,
Paryż, Zurich i Amsterdam. Te loga Coca-Coli mnie najbardziej rozwalają. Coca-Cola jest wszędzie, nawet w opuszczonych miastach. Wszędzie sklepy, sklepiki, bramy pozsuwane. You may place your order here for Hindman's sake, czyli można tutaj było zamówić sobie ręcznie robiony garnitur. Tak, jakiś salon taki odzieżowy. Nie wiem, czy tam już będziemy dochodzić do końca. Chyba jeszcze nie, ale to jest jakby takie najciekawsze miejsce, bo to jest taka wąska ulica. Zobaczcie, lewa, prawa strona. I tutaj jakby najwięcej się dzieje, więc do tego też większość turystów wybiera właśnie to miejsce. Co my tutaj mamy? Lordosa. Mr. Lords. Jakiś może ten. The Carpet Shop. A, sklep z dywanami to był. Są jakieś dywany w środku? Nie. Patrząc na te wszystkie pozamykane tutaj rolety, to jakby mogę sobie wyobrazić to, że rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie wojsko dało ludziom parę godzin, żeby po prostu się stąd wynieść, tak? Bo będzie się robić gorąco. I to tak wygląda, jakby wszyscy pozamykali swoje biznesy, po prostu już nigdy tutaj nie wrócili. Może jeszcze z myślą, że kiedykolwiek się to po prostu uda. There is any chance to united whole Cyprus, or there will still two parts? They will still two sides, maybe they will cooperate between them, but I think it will be two sides. So you don't think? I don't think the island will be united. Okay, so it will be united probably on the papers, but not. Okay. Right now, when you move to the Turkish side and you see your house, your goods, what do you feel? I've never been to the other side. I never. After Since 74, we moved you here, never I didn't went to see the house. Never? No. From 74? I think I'm not even allowed to go. I think it's a closed area. It's like military area. You are not allowed to go there. Yeah, I know, because this is on Varosha. No. But I am asking, did you ever been after 74 on Turkish side? Ever? Not in your house, just if just you pass the border. to pass the border. No. No, never. Okay. So, thank you very much for that word. We thank you for being here every day. Yeah. Tak, to prawda, byliśmy tutaj praktycznie codziennie na obiadach. So thank you, sir, and all the best. No i słuchajcie, dotarliśmy do końca Varoszy, przynajmniej tej części jednokilometrowej. Co jest najlepsze, w tym budynku tutaj za mną jest po prostu meczet. Czym się mogło to kończyć? Meczetem. Można zrobić sobie wokół niego takie kółeczko, tak jak teraz widzicie. Przechodzę na drugą stronę. No i zostanie nam jeszcze to ostatnie miejsce, czyli ten takie małe rądko koło ronda. Chodźmy, zobaczymy, co tam jest, ale wydaje mi się, że już praktycznie zwiedziłem, no prawie że całą Varoszę. Znaczy, tą dostępną część oczywiście. Tutaj po drodze jest jakaś restauracja, oczywiście dwie wywalone flagi tureckie, jakieś baseny porobione, inne gadżety. Jakaś malutka restauracyjka, ale coś tam pewnie serwują. No i dotarliśmy do tego rądka, które zostało odremontowane. Teraz możemy to przejść tak dookoła i zobaczymy, co tam jest. Tak wygląda koniec tego rądka. Tu jest siatka, tam jest, zobaczcie, nowy hotel, a tutaj opuszczone hotele i na środku policja, która obserwuje. No i co, słuchajcie, tak wygląda Varosza. Jeżeli chodzi o wchodzenie za te linki, no to tak jak widzieliście, wszędzie są albo kamery, albo jeździ ochrona, więc to jest bardzo przypałowe. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do odwiedzin, możecie przychodzić z rodzinami, bo to tak nie jest to taki typowy urbex, jaki robimy, ale i tak zawsze chciałem to miejsce zobaczyć. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to pamiętajcie o subskrypcji i możecie dołączyć do grona naszych patronów, tak jak ci Państwo, i wesprzeć nasze wyprawy. W opisie filmu macie wszystko. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!